Witam wszystkich na mojej lekcji wideo. Porozmawiamy jeszcze raz o smyczku. Smyczek nie będzie grać, jak wy nie kupicie kalafonii. Ja korzystam z takiej kalafonii, bardzo jestem z nią zadowolona. Jedynie co w tym roku kupiła sobie ciemną i uważam, że jasna jest lepsza. Widzicie, to ciemna kalafonia, a jest taka przezroczysta, wygląda jak bursztyn. Taka żółto-przezroczysta, bardzo ładna. Teraz tak, tu jest matka, której nie wolno odrywać od kalafonii, bo inaczej, kiedy wy będziecie smarować smyczek, cała ta kalafonia będzie sypała się wam na rękę. Jeden mój uczeń przyszedł bardzo zadowolony, że mu udało się oderwać. Tam cała firma pracuje, żeby przykleić, bo udało się to oderwać tą szmatkę od kalafonii. Trzeba w taki sposób, widzicie, z dwóch stron, palcami, tak? Teraz, tu jest takie dwa ząbki występują, widzicie, z tej strony i z tej strony. Z tej strony, która bliżej do was, przykładamy kciuk. Dlaczego? Żeby ten ząbek nie uderzał w kalafonię, bo inaczej on je rozwali. Smarujemy z tej strony i tu. Smarować smyczek trzeba codziennie. To nieprawda, niektórzy lutnicy mówią, że raz na tygodniu, raz w 2 tygodnie. Nieprawda, trzeba codziennie po troszeczku. Nasmarowaliby smyczek. Schowajcie kalafonię. Zamieniamy i chowamy. Dlaczego? Nie zostawiajcie to na sofie albo na krześle, bo ta kalafonia przykleje się, będzie sypać się, przykleje się i tam zrobią się plamy i mama będzie bardzo niezadowolona, ale sami będziecie bardzo niezadowoleni z tego. Teraz, druga sprawa. Jak widzicie, tu jest brud. Widzicie, brudne włosie. Z czasem ono przestaje grać, po prostu nie ma dźwięku, bo to jest tłuszcz razem z kalafonią. Do smyczka w ogóle nie wolno dotykać tego włosia, bo od razu robi się taki brud, widzicie? Trzeba rozkręcić tą śrubkę, wyjąć ją, wyjąć tą żabkę, zrobić coś takiego, tylko nie przekręcajcie żabki w żadną stronę. Tak jak ona była, stała w smyczku, tak ona musi pozostać. Do miski z ciepłą wodą i najlepiej szampon dla niemowląt. Najlepszy szampon. Wymyć to po prostu. Nie bójcie się tak wziąć i tak z mydlem to. Postarać się to wymyć, ten brud. Po umyciu smyczka zakładajcie żabkę na miejsce. Tak? I śrubka. Tak? Teraz nie wolno tego suszyć blisko do jakiegoś ognia, do jakiegoś ciepłego kaloryfera. Po wymyciu trzeba po prostu troszeczkę tak wodę niby, na jakąś szmatkę. Nakręcić jego nie za bardzo mocno, ale nie zostawiajcie w rozkręconym stanie, bo każde włosie wyschnie na swój sposób i jedno będzie dłużej, drugie będzie krócej, zacznie być nierówno, trzeba iść do lutnika, ale po co? Po prostu tak nakręcili i koniec. Teraz, czasami ta śrubka przestaje kręcić się. Trzeba wziąć zwykły ołówek, u mnie jest taki, ja piszę nuty, i nasmarować tu, bardzo tak solidnie nasmarować. Broń Boże, jakieś olejki, szmary, przestanie wam w ogóle kręcić się. Tak? I teraz smyczek trzeba myć. Ja co biorę? Moczę w tej swojej benzynie, tu wkładam, tak? I wycieram. Doradzam mycia smyczka, bo z czasem ta kalafonia, która tu będzie nalepać, ona stwardnie i po prostu smyczek zepsuje się, sprężyna psuje się. Tak samo to trzeba wziąć, nawet wam pokażę. Wziąć szmatkę, walczyk na przykład. I to miejsce wytrzeć. Widzicie, jest czyste. Widzicie, tu już nie ma brudu. I skrzypce, i smyczek bardzo lubią być czystymi. I skrzypce gorzej grają, kiedy brudne, i smyczek gra gorzej, kiedy brudne. Do zobaczenia na następnej lekcji.